Witajcie, drodzy widzowie i słuchacze NT-Live. Mamy przyjemność gościć tutaj pana Mariusza, który jest lekarzem na festiwalu Rock Poland. Dzień dobry, witam. Panie Mariuszu, jak to się stało, że pan w ogóle trafił tutaj na festiwal? Jak trafiłem na festiwal, kilka lat temu ktoś mi zaproponował, żebym pojechał jako lekarz festiwalu i generalnie to jest tak, że zawsze miałem ochotę pojechać na festiwal, ale różne okoliczności zawodowe, życiowe nie pozwalały na to. Jak się trafiła okazja wreszcie, żeby się wyrwać, no to skorzystałem z okazji. To jest zawsze jakieś nowe doświadczenie w terenie, coś innego niż praca w szpitalu i karetce. I to się zaczęło w 2019 roku, jak na starych wyjadaczy szpitala i patrolu medycznego Woodstock, to jestem mało doświadczonym pracownikiem, mało doświadczonym wolontariuszem, ale jakby ten tydzień pracy, działania na tyle daje dużo ciekawych doświadczeń, że jakby kolejny raz pojechałem. Każdy z tych festiwali różni się. Pierwszy festiwal w Kostrzynie miał nieco inny charakter. Festiwal w trakcie COVID-u w Płotach też był zupełnie inny, miał inny charakter. I teraz mamy festiwal w Czapinku, który też ma swoją specyfikę. Okej, no pan jako osoba, która pracuje w szpitalu, w tym szpitalu polowym tutaj na terenie festiwalu, jest tym ostatnim ogniwem, do którego trafia pacjent i jak już trafia do pana, to znaczy, że ta pomoc jest potrzebna taka intensywna. To znaczy nie jest tak, ja bym akurat tego tak nie doceniał, nie przeceniał. Okay. Czasami to jest tak, że są pacjenci, którzy, to znaczy w ogóle nasi ratownicy są doświadczeni lub mniej lub bardziej, ale zawsze znajduje się ktoś doświadczony, od którego można uzyskać jakąś informację, radę, postępowanie. Czasami jest potrzebna osoba lekarza, żeby podjąć jakąś tam decyzję, czy sprecyzować. Jeśli chodzi o działania typu resuscytacja, to myślę, że ratownicy medyczni, którzy przyjeżdżają na festiwal, z reguły znają zasady resuscytacji i wiedzą, jak pracować. Natomiast decyzje odnośnie pacjentów, którzy mają troszkę inne zagadnienia niż w sensie takie urazowe, nie? Takie... Nie, znaczy mamy profil pacjentów internistycznych, urazowych, też są pacjenci, którzy mają problemy z nadużyciem substancji, często alkoholu bądź innych środków psychoaktywnych. Część pacjentów to są pacjenci internistyczni. No i ta współpraca rzeczywiście lekarza i ratowników, pielęgniarek jest oczywiście potrzebna. Każdy ma jakieś swoje doświadczenie, które jest przydatne tutaj na miejscu. Macie bardzo dobrze wyposażony szpital, jak na szpital polowy i w ogóle chyba na jednostkę taką, która przyjmuje pacjentów. Tak. Jeśli chodzi o wyposażenie, to mamy oczywiście stanowisko resuscytacyjne, jeśli chodzi o standardem jest monitorowanie EKG, kapnografia, to są rzeczy tak oczywiste. Jest też USG, w tym roku mieliśmy też ramię C, które było bardzo przydatne, ponieważ było sporo urazów, które można było wstępnie zaopatrzyć, bądź ostatecznie. I pacjenci zostawali u nas na polu, zostawali na festiwalu po zaopatrzeniu. Muszę przerwać w tym momencie, bo nasi słuchacze to nie wszyscy medycy, są też osoby niemedyczne. Jakby pan był uprzejmy wytłumaczyć, czym jest to ramię C? Ramię C to jest to rentgen, który ma możliwość wyświetlenia zdjęcia na monitorze, tak jak zwykła kamera cyfrowa, jak zwykły aparat cyfrowy. Możemy sobie podejrzeć zdjęcie rentgenowskie, możemy sobie podejrzeć rentgen na monitorze, ewentualnie można te wypisy wydrukować na papierze bądź na jakimś nośniku cyfrowym. Ramię C od zwykłego rentgena jeszcze różni się tym, że można mieć też podgląd na żywo. Jest to takie urządzenie, które tutaj w warunkach polowych jest przydatne i nawet okazało się, że dość często. No tak, takie warunki jak koncert. No to jest najczęstszym urazem oczywiście, no to były skręcenia. Oczywiście tam zwykłe skręcenia nie wymagają rentgena z reguły, ale było sporo urazów, które wymagały rentgena, gdy wstępnie można było ocenić, czy pacjent wymaga zaopatrzenia w szpitalu, czy można było zaopatrzyć na miejscu.
Okej. No tak, bo niektóre karetki wyjeżdżały na szpitale zewnętrzne i jak pacjent był już... Z reguły większość pacjentów było przewożonych transportem doraźnym, to znaczy transportem na tak zwanych wkładach, czyli mamy pojazd czterokołowy, który wlecze przyczepkę z noszami i tymi tak zwanymi TRX-ami byli zwożeni pacjenci do szpitala polowego. Część pacjentów była też zwożona karetką. I tu ten nasz szpital, też nasze zadanie to była też jakby wstępna stabilizacja, triaż, ocena stabilności transportu i ci pacjenci mogli być dalej transportowani do szpitali zewnętrznych. W sytuacjach szczególnych można też było podjąć decyzję o przewiezieniu pacjenta z miejsca zdarzenia na festiwalu do szpitala docelowego. Okej. A największe wyzwanie dla lekarza medycyny ratunkowej w takim miejscu? Trudno powiedzieć, jakie było największe wyzwanie. To znaczy trudność jest taka, że my pracując w szpitalu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy jakieś zakresy diagnostyczne, że możemy wysłać pacjenta na tomografię komputerową albo zlecić badania laboratoryjne, jakiś szerszy zakres badań niż u nas był dostępny. I poza tym to wyzwaniem to było połączenie odpoczynku, pracy, braku snu. Zmiany mieliśmy 8 godzin na 8 godzin przerwy. W takim cyklu pracowaliśmy, więc w ciągu 8 godzin przerwy wypadało odpocząć, zobaczyć jeszcze przejście, zjeść. Skorzystać z festiwalu? Skorzystać z festiwalu, chociaż ja już nie miałem ochoty na korzystanie z festiwalu, bo z reguły trzeba było jakoś tam zachować siły na pobyt w szpitalu. No tak, a te 7 czy nawet 8 dni tutaj na miejscu jest wymagające. Tak, znaczy to około 7-8 dni. Pierwsze dni to było przygotowanie do pracy, szkolenia, a praca, otwarcie szpitala było w południe wtorku. Da się jakoś przygotować na taki festiwal tutaj? Czy powinno się jakoś przygotować, czy po prostu złożyć formularz rekrutacyjny i... Zależy. Znaczy to jest tak, że osoby, które nie są przygotowane, są osobami, które się uczą, które są w trakcie stażu, no to wiemy o tym, że przyjeżdżają w założeniu nieprzygotowane, bez doświadczenia i zdobywają doświadczenie, mogą korzystać ze wsparcia osób bardziej doświadczonych. No tak, to po prostu trzeba oczekiwać tylko tego, że będziemy mieli trudności w postaci pogody, trudnych pacjentów albo łatwych pacjentów, natłoku pacjentów. To, czego raczej nie było, to trudności międzypersonalnych. To akurat tutaj to grało czyli raczej trzeba przyjechać po prostu z otwartym umysłem i gotowością na naukę. Zakładam, że najwięcej tych pacjentów było w trakcie, kiedy są koncerty, kiedy jest to duże natężenie, tak? Tak. A zdarzyło się tak, że nie było kiedy nawet usiąść i odetchnąć? Były takie, tak, były. Okay. Ale w tym roku festiwale byli stosunkowo grzeczni, więc nie było jak coś. To dobrze, to dobrze o nich świadczy. No, bardzo dobrze. Było, z tego co rozmawiałam tutaj też z personelem, przekrój pacjentów wiekowy i tak pod względem medycznym był spory, że od dzieci takich najmłodszych do... Znaczy nie było staruszek na wózkach i o lasce, takich się nie pojawiły u nas w szpitalu. Zakładam, że też mogą się pojawić. A jakiś taki najciekawszy przypadek, który szczególnie zapadł Panu w pamięć, niekoniecznie z tego festiwalu, ale z tych poprzednich? Chyba nie powiem. Okay. Myślę, że nie było. Zostawiam dla siebie. Aha, zostawiam dla siebie. Rozumiem. A czego można życzyć lekarzowi podczas takiego festiwalu? Ja wiem, że już końcówka już się skończył. Żeby miał siłę wrócić na następny festiwal i możliwość wzięcia urlopu za rok. Okej, no to w takim razie tego Panu życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę w imieniu swoim i naszych słuchaczy. No i powodzenia i szerokości. Dziękuję bardzo. Cześć.